Siema, witam w kolejnym odcinku gameplaya z Nintendo Switch 2. Dzisiaj zaprezentuję tytuł startowy ze Switcha 2, czyli Mario Kart World w wersji pudełkowej, czyli tej, która chyba rzadziej występuje w sumie, bo myślę, że większość osób, która ma Switcha 2, to kupiło po prostu bundla z cyfrową wersją, czyli kodem do pobrania gry. Start your engines and race across the world. Gra charakteryzuje się tym, że są tu wyścigi na 24 graczy i jest też tryb Knockout Tour, w którym ścigamy się na bardzo długich trasach, które dzielą się na 6 odcinków. No i ogólnie gra, jak zaraz zobaczymy, jest całkiem spoko, nie? Aczkolwiek moim zdaniem do Mario Kart 8 to się w ogóle nie umywa. Ale zaraz będziemy to testować. Grę już tak naprawdę przeszedłem. Zajęło mi to raptem 5 godzin. Oczywiście przeszedłem tylko na 50cc. Jakoś nie miałem weny ani też za bardzo czasu, żeby na razie pograć sobie na wyższych prędkościach. Co to był za dźwięk? Mario Kart World. No jak widać jest język polski, ale to chyba już każdy o tym wie, że język polski w tej grze został dodany jakiś czas temu. Graficznie gra bardzo ładnie się prezentuje. W tryb online nigdy nie grałem, prawdę mówiąc, nie ścigałem się z innymi graczami. No jest też tryb swobodnej jazdy, może na chwilę go włączę, gdzie po prostu możemy sobie jeździć po mapie dowolnie. Jak widać od razu on się włączył z menu bez żadnego... O, to jaka rampa, kurczę, fajna. Jak w Tony Hawk'u. Tutaj są też takie do zjadania, takie jakby posiłki, które sprawiają, że zmieniamy się w trochę inną wersję naszego postaci. No i w tym trybie swobodnej jazdy, no to mamy po prostu, no albo możemy jeździć bez celu, albo możemy szukać znajdziek, takich monetek, albo jakichś takich specjalnych skrzynek. O, coś takiego chyba. Aktywowano panel. No właśnie. Co jeszcze możemy robić? A tu jest też kolejny panel. I możemy chyba wchodzić w tryb mapy. Zaraz, tak? Czy selectem? Nie. Czym się wchodzi w mapę? Da się w ogóle? A, da się, dobra. Więc Y otwieramy sobie mapę. I tu jak widać plaża Peach, na tej lokacji znaleźliśmy 2 panele. I w sumie chyba nic więcej tutaj nie ma. Tutaj, a nie, po prostu chyba nam nie pokazuje. A, bo tu mamy podświetlone. A da się wszystko naraz podświetlić? Nie, nie da się. Jeśli chodzi o... Jeszcze są takie niebieskie przyciski, które aktywują nam jakieś krótkie wyzwania. Te, które widać na mapie, to są te, które znalazłem. I te, co są no tak w pełnym kolorze, to są zaliczone, a takie półprzezroczyste, chociaż to może nie być widać tego na filmiku, ale tak na żywo to widzę, że one są ten jest półprzezroczysty i on jest po prostu, był odpalony, ale jest niezaliczony. Pytanie, czy da się tam przenieść? No właśnie, da się tam przenieść bezpośrednio. Z tym, że trzeba nadmienić, że na mapie wyświetlają nam się tylko te zadanka, które już odkryliśmy. Czyli te, których jeszcze nie znaleźliśmy, to nie ma żadnych znaczników na mapie. Żeby je odkryć, to trzeba po prostu całą mapę penetrować i szukać. I co ja tu mam za zadanie? A, muszę złapać tego borsuka, czy tam, co to tam jest. O kurde, ile ptatuchów się tutaj nam... O, to już nie zaliczę. Te zadania są dość mocno wymagają. Chociaż udało się. No i to są takie bardzo króciutkie zadanka różnego rodzaju. I teraz już będzie na mapie ono jako zaliczone, więc ja tego nie mam dużo. Tu mam kilka, tu mam kilka, tu mam kilka. Jeszcze jest trzeci rodzaj znajdźki, to są złote monety. I jak widać mam chyba tylko 2, bo ja bardzo mało grałem w tą swobodną jazdę. I właśnie jedna jest tuż koło nas, więc mogę pojechać i ją pokazać. Ona jest tam gdzieś w stogu siana. No grafika jak widać jest bardzo ładna. W
któreś z kubek siana. O, tam jest też przycisk. A to jest ten, co już zaliczyliśmy go właśnie przed chwilą. Tu gdzieś był taki duży stuk siana. Chyba, że on po prostu zniknął, dlatego że już monetkę znalazłem. Chyba tak, no. Może tak, mogło tak być, nie wiem. Pamiętam, że rozwalało się takie belki siana i ta złota moneta tam po prostu była. No, więc to tak się prezentuje tryb swobodny. Powiem szczerze, mnie on średnio zachęca do grania z tego względu, że że musiałbym naprawdę spenetrować każdy kawałek mapy, kawałek po kawałku. I tak jak w przypadku na przykład tych aktywowania przycisków, no to tutaj widzimy, no nie, że tu nam brakuje, tu nam wszystkich brakuje i tak dalej. Że tutaj też chyba można odblokować dodatkowe właśnie wersje postaci. Natomiast w przypadku niebieskich przycisków i monetek, no to nie ma żadnych kompletnie podpowiedzi, nie wiemy gdzie ich szukać. Dobra, więc wyjdę ze swobodnej jazdy i wejdę teraz w zwykły tryb. Jest zwykłe Grand Prix oczywiście, no i jest ten knockout. A tu właśnie odblokowałem ostatnią postać, taką Yoshiego. Nie będę grał, tylko chciałem pokazać, jak wygląda knockout. To są takie przez całą mapę wyścigi przez 6 różnych lokacji. One są naprawdę bardzo długie i jak dla mnie dość nudne. Tutaj jeszcze są nieodkryte, bo chyba będą w aktualizacjach kolejnych dodawane kolejne knockouty. Ogólnie całkiem fajne, może na wyższych poziomach trudności, jak będę grał, będzie większe wyzwanie, bo powiem szczerze, nudziłem się strasznie na tych wyścigach, bo były bardzo długie i przez to dość nudne. No więc nie będziemy grać w tym trybie, ale jakieś jedno Grand Prix sobie może przejdźmy. Może kim by się tu przejechać, może klasycznie Marianem, żeby już tam nie kombinować. To jest jakiś nowy samochodzik, który odblokowałem. To jest jakiś chyba pościgator, to wygląda jak coś od Wario. No dobra, spróbujmy tym pościgatorem się przejechać. I jak widać jest 3, 4, 5, 6, 7, 8 po 4 wyścigi to jest 32 trasy, no bardzo mało. W porównaniu z Mario Kart 8, no to trzeba przyznać, że jest naprawdę bardzo malutko tych tras tutaj. I gdzie by tu się bryknął? No weźmy na przykład tutaj. Ja spróbuję na 100C, bo jak widać nie grałem w ogóle na 100C, więc będę miał szansę się teraz skompromitować, jak będę dostawał w tyłek ostro. Zobaczymy, jak mi pójdzie na 100C. Wyścig pierwszy. Zaczynamy. Jak widać, grafika bardzo ładna, kolorowa. Jakbym miał porównać tę grę do 8, którą oczywiście przeszedłem nie wszystkie trasy oraz wszystkie z tych booster packów trasy również, no to powiem tak, no dla mnie no 8 lepsza, no głównie dlatego, że ma więcej tras. Tutaj jest niby ten tryb swobodnej jazdy, ale on moim zdaniem jest dość taki monotonny, tak jak już powiedziałem. Więc no, wyścigi dla mnie zawsze stoją trasami. Tutaj też te trasy, co zauważyłem, jak przechodziłem grę, one są strasznie długie. W sensie... znaczy, no nie długie, tylko strasznie szerokie. W tym sensie, że no, nie ma jakiegoś problemu, że ścigamy się w wąskich, łapiemy zakręty wąskie czy coś. No czemu wszyscy mnie atakują, jak ja nawet pierwszy nie jestem? No właśnie, no na 100C już mam problemy, jak widać. Zresztą jak jeszcze gadam. Więc trasy tutaj są strasznie szerokie, dosłownie często to są autostrady wręcz. Że po prostu jedziemy prosto nawet... Czemu we mnie, no? Przecież nie byłem pierwszy. Dobra, wszystkich oślepimy, chociaż nie wiem, czy to ma jakikolwiek wpływ na przeciwników komputerowych, skoro oni
Są i tak sterowani przez AI, więc... Dobra, trzeci. Drugi. Czemu ja oberwałem? Dawaj, meta. No nie będę pierwszy. Drugi. Ale nie najgorzej. Oczywiście jak nie jest zawsze pierwszym, to się nie wygra na 3 gwiazdki. Także można mieć nawet złoto, ale nie wygra się na 3 gwiazdki. Dobra, spróbujmy następny wyścig. To akurat była dość krótka trasa, ale miała dużo okrążeń. Niektóre trasy są po prostu długie i mają mniej okrążeń, a są też takie trasy, co w ogóle nie mają okrążeń, tylko są jakby podzielone na segmenty. Już mnie wszyscy wyprzedzili. Muzyczka, kurczę, jak na jakimś weselu. Jak się jedzie blisko za przeciwnikami, to też łapie się ten draft i wtedy się rozpędzamy. Oczywiście są tu też te bariery takie jak jeżdżenie po ścianach i jakieś tam jeżdżenie po barierkach, takie grindowanie jakby. Czasami się to przydaje, można gdzieś tam w niektórych miejscach. Ups. Spróbujmy go smyrnąć tym. A masz. I bierzemy podwójnego. Ogólnie fajna gra, jak to Mario. Szkoda, że jest tak mało tras. Podejrzewam, że będzie tak jak z 8, że kiedyś dodadzą znów jakieś w postaci płatnego DLC, jakiś booster pack i będą co jakiś czas w aktualizacjach dodawać kolejne trasy. To jest w sumie smutne w tych czasach, kiedy się właśnie mówi tak dużo o likwidacji pudełek, no bo de facto jak mam tą grę na kartridżu, to chciałbym mieć wszystko na kartridżu, no nie? A teraz jak zaczną wychodzić jakieś DLC-ki do gry, no to będę miał nadal na kartridżu niestety tylko te podstawowe trasy. No to już trafiłem. Tu można też robić taki skok, o właśnie, i wtedy można właśnie robić taki grindzik po barierce. Tylko to trzeba, nie można tak nagle wskoczyć na taką wyższą barierkę, bo musimy zawczasu się do tego przygotować, trzymając przycisk skoku, aż się zapali na niebiesko i wtedy można dopiero wykonać taki skok. O, przykładowo tutaj bym chciał, ale nie, bo już dałem w bok, to już nie mogę. To trzeba być prosto i wtedy wykonać ten skok tylko można. No już po mnie, tego się nie da. Przed tym atakiem się nie da uciec. Już mnie frajer wyprzedził zaraz przed samą metą. Niedoczekanie twoje, niziołku. Spróbujmy tędy, może będzie lepiej. Może będę jechał górą, to przynajmniej nie oberwę od nikogo, no nie? Teraz jak widać trasy są różnorodne, bo zmieniają się też w takie wodne etapy. Więc ogólnie gra jest naprawdę fajna, ale chyba nawet pokazuje trochę więcej pazura, jak się gra na 100cc, bo no jest długa lista, nie? To trochę robi nawet wrażenie, bo przecież w Mario Kart 8 to ścigaliśmy się chyba, nie chcę skłamać, ale w 12 czy w 8. Myślę, że maksymalnie w 12, już nie pamiętam. Aczkolwiek bardzo lubię Mario Kart 8, no to on też bardzo lubię, nie mogę powiedzieć, że nie. Jedynie mówię, Knockout mnie trochę nudził ten tryb. Głównie dlatego, że te wyścigi były strasznie długie. No na 50 to oczywiście przez cały czas jechałem jako pierwszy, więc było dość monotonnie. Natomiast obawiam się, że jakbym grał na wyższych poziomach trudności, to mógłbym się sfrustrować, bo jakbym przecież na przykład jechał taki wyścig, te wyścigi knockout, to dosłownie jeden przejazd, jednej trasy to trwa z 15 minut, więc jakbyśmy skrzanili i mieli cały wyścig powtarzać, no to przecież, no to nie wiem, czy by mi się chciało taki długi wyścig powtarzać powielokroć. Dlatego, znaczy ogólnie podoba mi się ten tryb, ale
Ale jak wygrywam, bo jakbym miał powtarzać te długie trasy, to no, mogłoby mi się przestać podobać. No tutaj jak widać nie idzie mi już tak dobrze. Jest tu spore zagęszczenie ruchu. O, jeszcze się wpakowałem w autobusy. Czemu we mnie? Trzeci. I tutaj jak widać, że przybywa nam niby okrążeń, chociaż tak naprawdę nie jedziemy w okrążeniach. Jedziemy cały czas do przodu, ale mimo wszystko jest to jakoś tak podzielone. Tak jakby to były okrążenia. I tutaj nawet można pokusić się o wjechanie na barierkę tego mostu. I wtedy możemy właśnie go zgrindować. Robiąc jeszcze fikoły do tego w powietrzu można... spróbujmy. O właśnie. No ale dużo mi to nie dało, bo oni mnie wszyscy i tak powyprzedzali. Weźmy trochę. Drugi. Grzybolce fajnie pobierać te, co dają dopalać. A wtedy można nieźle się rozpędzić. O nie, to nie tam się jechało. Fuck! No tu jest taka rampa, kurczę, jak z Tony Hawk'a niemalże. O i tutaj mogę spróbować grindnąć. Właśnie. Fajne to było, nie? I tu mógłbym... Tylko, że z jeżdżeniem po ścianie to też jest właśnie tak, że nie można tego zrobić nagle. Tylko trzeba się do takiego skoku wcześniej przygotować, właśnie trzymając przycisk skoku zawczasu. A tutaj mogę wjechać na to? Mogę. I wygrałem. Więc jest to do ogarnięcia. Na pewno większe emocje są na 100 niż na 50. Ile z tych wyścigów? To już będzie chyba ostatni. Więc już Stadion Pitch. No okej. Spróbujmy jeszcze ten Stadion Pitch przejechać. I na tym zakończymy. No i na takie większe murki nie da się wskoczyć tak nagle. Zresztą nie, na tym dało się, no właśnie, ale po prostu podjazdem na niego najechałem. A nie da się tak na niego wjechać, wskoczyć w sensie pod skokiem zwykłym, tylko trzeba wziąć wcześniej przytrzymać przycisk i można zrobić takiego jumpa, nie? Myślę, że na 150C to by... O, i to chciałem wziąć, bo to właśnie zmieni mi teraz Mario w jakąś inną jego formę. Bo teraz jest jakiś Mario Harleyowiec, a teraz Mario jakiś turysta. No i to właśnie nowa postać. Grając cały czas i tymi postaciami możemy odblokowywać właśnie kolejne formy postaci. Oczywiście nie każda postać, którą można grać, ma kilka form. Niektóre mają tylko jedną podstawową, więc nie każda ma więcej. Czyżby tam było kolejne żarcie? Spróbujmy, bo to warto zbierać, bo nawet jeżeli gramy postacią, która ma tylko jedną formę, to i tak zawsze dodaje nam to boosta do przyspieszenia, no nie? Czyli to działa trochę jak ten czerwony grzybek przyspieszający. Więc zawsze warto mimo wszystko to brać. Jak wciśniemy X, to możemy spojrzeć się do tyłu, czy ktoś się do nas zbliża. Jest to ostatnie okrążenie. O fuck, jeszcze tir się we mnie wpakował. No dobra, fajnie by było wygrać, nie?
Oczywiście jak się ma 20 monetek, to chyba się szybciej jedzie. To tak jak było w każdej części. Jest finish, dobra. Chyba już nic nam się nie powinno stać. Wygrałem. Pamiętam, że 2 razy byłem na pewno pierwszy, raz byłem chyba drugi, a raz to nie pamiętam. Generalnie będę chyba pierwszy, ale nie będę miał 3 gwiazdek, bo żeby mieć 3 gwiazdki, to trzeba w każdej turze być pierwszym. No ale ogólnie tak się ta gra prezentuje. Mario Kart. Gratulacje. No i co? Długie loadingi są. Niby ta karta miała być taka szybka, a tu guzik. Zaraz Grand Prix. Głupio, że najpierw się wybiera zawodnika, a potem trasę. Zawsze było na odwrót, no nie? Jak to wygląda na 50, na 100C właśnie. Na 100C mam 2 gwiazdki, a nie 3. Dobra. Więc to jest Mario Kart World. Fajna gra, ale moim zdaniem 8 jest lepsza przede wszystkim dlatego, że ma więcej zawartości. A ta nawet jak zostanie kiedyś rozbudowana, no to i tak będzie to tylko cyfrowe DLC. Chyba że wydadzą gdzieś w Japonii kompletną edycję, no ale przecież nie będę jej sprowadzał za jakieś ciężkie pieniądze, no ale tak to działa. Gra ogólnie fajna, polecam. Cześć.